Między prawym brzegiem Motławy a kanałem Następce rozciąga się wyspa Ołowianka. Tak wyglądało główne miasto oraz wyspa Ołowianka w 1957 roku. Na wyspę można przejść z lewego brzegu rzeki przez podnoszoną kładkę. Kładka łącząca rybackie pobrzeże z wyspą ma długość 70,5 metra, szerokość całkowitą od 6,76 do 10,56 metra. Kładka podnoszona jest co pół godziny, umożliwiając ruch jednostek pływających. Drugie pół godziny mogą po niej przechodzić piesi. Tak jest w sezonie od 1 kwietnia do 31 października. Na wprost kładki kręci się koło widokowe Amber Sky. Przęsło podnosi się pod kątem 65 stopni, a jego wysokość wynosi wówczas około 40 metrów. Kładkę podnoszą dwa siłowniki hydrauliczne napędzane 3 silnikami o mocy 75 kW każdy. Czas podnoszenia i zamykania przęsła zwodzonego wynosi 2 minuty. Poza sezonem kładka podnoszona jest po zgłoszeniu takiej potrzeby z zachowaniem cyklu godzinnego. Uroczyste otwarcie kładki odbyło się 17 czerwca 2017 roku o godzinie 21 z udziałem prezydenta Adamowicza i kilku tysięcy mieszkańców. Część nabrzeża rybackiego przy kładce przeznaczona jest dla statków Białej Floty. W 2018 roku budowla otrzymała nagrodę w konkursie Najlepsza Gdańska Realizacja Architektoniczna 2016-2017. Przed budynkiem Filharmonii Bałtyckiej umieszczono z daleka widoczny napis Gdańsk, długi na 15 metrów i wysoki na 2,5 metra. Autorami tego projektu są Kaja Pobereżny i Michał Podgórczyk. W pięknie odrestaurowanych, zabytkowych budynkach elektrociepłowni z XIX wieku znalazła swoją siedzibę Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina. Kompleks miejskiej elektrowni zbudowano w latach 1877-1898, a nowatorską w skali kraju rewitalizację zrealizowano w latach 1998-2005. Neogotycką fasadę zdobią rozety, blendy i szczyt schodkowy. Filharmonia posiada główną salę koncertową na 1000 miejsc, salę kameralną na 200 miejsc, 2 sale wielofunkcyjne, foyer, hotel na 60 miejsc i zaplecze. Naprzeciwko Filharmonii cumuje jedna z największych atrakcji Gdańska, statek stylizowany na piracki galeon. Czarna Perła, nawiązująca swą nazwą do fikcyjnego statku pirackiego znanego z serii filmów Piraci z Karaibów. Statek wykonuje rejsy na Westerplatte. Podczas rejsu można zobaczyć port, stocznię oraz twierdzę Wisłoujście. Czarna Perła wypływa właśnie w taki rejs. Obok Narodowego Muzeum Morskiego, zlokalizowanego w dawnych Spiszach, cumuje SS Sołdek, też obiekt muzealny. Statek Sołdek i Muzeum Morskie będzie można obejrzeć w oddzielnych wideo.
Tu kończy się północna część Ołowianki, oddzielona od stałego lądu kanałem Następce i połączona z nim mostem kamieniarskim. Przy nabrzeżu pomnik tym, którzy nie wrócili z morza. Jeden z kilku gdańskich lwów Hewelionów na szlaku turystycznym. Marynarz trzymający wiosło. Most kamieniarski i widok kanału Następcy. Przed Muzeum Morskim ustawiono jeden z eksponatów, pławę bezpiecznej wody PM3. Sygnalizuje ona tor wodny lub kotwicowisko. Drugim eksponatem jest maszt z ORP Bolko, okrętu ratowniczego R12 marynarki wojennej, będącego w służbie w latach 1982-2005. Ołowianka w latach 1343-1454 stanowiła własność zakonu krzyżackiego i był to wówczas obszar o strategicznym znaczeniu. Za tym ogrodzeniem znajduje się zewnętrzna ekspozycja Muzeum Morskiego. Jest tu widoczny m.in. potężny silnik statku MS Romuald Traugott. Przemysłowe znaczenie Ołowianki skończyło się wraz z zamknięciem elektrociepłowni. Na wyspie pozostało jeszcze kilka dawnych spichlerzy. Największy spichlerz, królewski, zaadaptowano na hotel królewski. Na tyłach hotelu królewskiego znajduje się skwer z fontanną muzyczną. Tryskającej wodzie towarzyszy muzyka włączana pół godziny przed koncertem filharmonii. Autorami projektu fontanny są Wiesław Janasz i Zbigniew Maskę. Bursztynowa promenada gwiazd jest aleją dziedzińca Filharmonii Bałtyckiej. Na słupie autorstwa profesora Adama Mijaka znajdują się odciski dłoni 108 artystów. Swoje dłonie odcisnęli również artyści z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Czech i Ukrainy. Kładka podniesiona, Czarna Perła i statki Białej Floty powracają z rejsu na Westerplatte. Sporo ludzi po obu stronach Motławy oczekuje na opuszczenie kładki. Po przeciwnej stronie widoczny jest ceglany, jednoprzęsłowy łuk mostu wapienniczego. To jedyny w Gdańsku most wzorowany na klasycznych rzymskich mostach łukowych. Zbudowano go w latach 1896-1897. Przepłynął ostatni statek, zaczyna się opuszczanie kładki.
Do przejścia ustawiły się długie kolejki chętnych. Ostatnie spojrzenie z targu rybnego na ołowiankę i koło widokowe Amber Sky.